Мы что ли пришли на границу куда-то? К нам же подошла инфраструктура НАТО. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. А вы хотите воевать с Россией? Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. Победителей не будет. To historyczne sceny. Defilada zwycięstwa rewolucji. Jej uczestnicy nie wiedzą jeszcze, że to ostatnia taka defilada w ZSRR. Blok sowiecki jest w tym czasie w stanie rozkładu. Niedługo po pierwszych częściowo wolnych wyborach w Polsce reszta krajów satelickich uzyskała niezależność. Kluczowe pytanie brzmiało, co stanie się z samym Związkiem Radzieckim. Składał się on bowiem z 15 republik związkowych i część z nich domagała się niepodległości. Szczególnie państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, gdzie cały czas dochodziło do masowych demonstracji. Jaka miała być przyszłość Związku Radzieckiego? O tym miał zdecydować wynik gry o władzę, który rozgrywał się w Moskwie. Na sceny z defilady możemy bowiem spojrzeć jak na sceny z serialu House of Cards, gdzie za życzliwymi uśmiechami trwała zaciekła walka o władzę. Uczestniczyły w niej 3 frakcje. Pierwsza to ludzie związani z Gorbaczowem, który chciał dalszego reformowania ZSRR, ale jednocześnie zachowania go jako spójny organizm. Druga frakcja to tak zwany partyjny beton, który chciał zatrzymania reform. Tej frakcji przewodniczył Gennadij Janajew, prawa ręka Gorbaczowa. Trzecia frakcja to ekipa Borysa Jelcyna, niedawno wybranego prezydenta Rosyjskiej Republiki. Jego ekipa chciała szybszych reform i większej niezależności. Dawałoby im to bowiem większą władzę w największej republice związkowej – Rosji. Gorbaczow postanowił wykonać krok do przodu. W marcu w republikach ZSRR po raz pierwszy w historii odbywa się referendum. Pytanie: czy uważasz za niezbędne zachowanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich jako odnowionej Federacji Równoprawnych Suwerennych Republik, w których prawa człowieka i wolność każdej narodowości będą w pełni zagwarantowane? И что же такое обновленный союз? Это союз не на принципах какого-то верховенства одного над другим, а союз равных и союз общных. 6 z 15 republik zbojkotuje referendum i nawet go nie przeprowadzi. Na Ukrainie przy frekwencji powyżej 80% wygra opcja za pozostawaniem w związku. Wybierze ją 70% głosujących. Rosyjska propaganda dziś używa tych wyników do przekonania, że Ukraińcy tak naprawdę nie chcieli niepodległości. Nie jest to do końca prawda. W zachodniej części Ukrainy w czasie tego referendum dodano jedno pytanie. Czy jesteś za niepodległością Ukrainy? I tam 90% zdaje się powiedziało, że tak. Gorbaczow uznaje wyniki referendum jako mandat do zmian i zapowiada stworzenie nowego ZSRR, w którym republiki miałyby rządzić się same, ale związek miał być zachowany jako jedno państwo ze wspólną armią, walutą i polityką zagraniczną. Traktat miano podpisać 20 sierpnia 1991 roku. Dzień przed tą datą frakcja Janajewa dokonuje zamachu stanu. Military leaders in the Soviet secret police have taken control of the government, and now Vice President Gennady Yanayev is sitting in the president's seat. The hardliners say the country has become ungovernable because of perestroika. Tanks are moving into the capital, taking up positions near key government buildings. They are still not in complete control. Boris Yeltsin, the president of the Russian Republic, defies them and has at least a small segment of the military with him. Pucz rozbija się o twardą postawę Rosjan oraz Borysa Jelcyna, który osobiście stawia się pod budynkiem parlamentu Rosyjskiej Republiki. Czołgi są zatrzymane przez mieszkańców Moskwy. Wszystko staje się jasne. Groźni panowie z KGB nie mają już żadnej siły. Pucz upada zaledwie po paru dniach. To był taki gwóźdź do trumny. Znaczy wtedy było jasne, że Związek Radziecki jest trupem i trzeba sobie radzić. I wtedy właśnie komuniści z Rady Najwyższej Ukraińskiej Republiki ogłaszają niepodległość. Rozumieją, że nie ma innego wyjścia, jeśli chcą utrzymać się u władzy. Warto jednocześnie zaznaczyć, że w referendum za niepodległością opowiedziało się ponad 90% głosujących. Ostateczny akt rozpadu ZSRR dokonuje się w Białowieży w grudniu 1991 roku. Dokonują go szefowie republik rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej.
Podpisują traktat ogłaszający koniec istnienia ZSRR. Фрагменты хроники, первые эмоции подписантов. Я предлагаю за каждую страницу пить. О произошедшем сообщили по телефону. Шушкевич президенту СССР, а Ельцин президенту США. Все, что говорилось, я слышал, я стоял рядом. И первое, что он сказал, что Советского Союза больше нет. И мы подписали договор. На что Буш ответил: я не знаю, что вы там подписали, но у кого ядерная кнопка. Ну, Борис Николаевич, nie zadumываясь, ответил у меня. Tak oto w miejsce ZSRR powstaje kilkanaście niepodległych i niezależnych państw. I Rosja, jako największe z nich, szybko zaczęła próby odbudowywania swojej strefy wpływów. Когда подписал Беловежские соглашения, у меня была такая интересная беседа с Ельциным. Ужинаем мы вдвоем. Ну, выпили по рюмке, так как всегда. А где по рюмке, там по второй? Ну, как было, я уже не помню сколько, но выпили. Говорит: Леонид Макарович, вы действительно верите, так на меня смотрит, что Украина пойдет в Европу? Я говорю: Борис Николаевич, ну, как мне не верите, говорю. Я думаю, что и вы верите, потому что в Беловежских соглашениях написано, что каждый народ сам определяет свою политику. Ну, это, говорит, написано. Но в жизни, говорит, понимаете, говорит, сколько лет, а то было 300, кажется, 37 лет уже, мы живем с Переяславского совета. Были и хорошие, были и плохие времена. Но вместе же, говорит. Вот как это все разорвать, разрезать по-живому. Jelcyn musiał jednak skupić się na wewnętrznych problemach Rosji, a z czasem dodatkowo swoich własnych. Ukrainę pozostawiono samą sobie i rozpoczęła budowę własnego państwa. W przeciwieństwie do krajów takich jak Polska czy Czechy, władzy nie przejęła tu jednak opozycja, a po prostu liderzy partyjni, można powiedzieć, zmienili szyld. Prezydentem został Leonid Krawczuk, wieloletni działacz komunistyczny. Reformy gospodarcze zostawiono na później. Nie wprowadzono nawet nowej waluty, a jedynie tak zwany kupon, karbowaniec. Wkrótce trzeba było drukować coraz wyższe nominały karbowańca, bo ignorowana przez polityków gospodarka odwzajemniała się inflacją. W 1993 roku wyniosła już 10 000%. Na to wszystko nakładał się problem demograficzny nowego państwa. Wschodnie i południowe zamieszkałe były w większej części przez ludność rosyjskojęzyczną. Zachód chciał integracji z Europą, Wschód nostalgicznie spoglądał na Rosję. Ten podział doskonale wyczuł Leonid Kuczma, który w 1994 roku wygrał wybory prezydenckie. Kuczma obiecywał taki zwrot w stronę Rosji i wygrał wschodem pierwsze wybory. A drugie wygrał zachodem. Tak, bo... To nigdy nie było problemem dla ukraińskich elit politycznych, żeby czasami nawet o 180 stopni zmieniać retorykę polityczną, wtedy, kiedy to było potrzebne. W efekcie za prezydentury Leonida Kuczmy Ukraina nie idzie ani na zachód, ani na wschód. Prezydent Kuczma był bardzo znany z tego, że prowadził politykę balansowania między wschodem a zachodem. No to wszystko służyło maksymalizowaniu interesów, jakby, no, powiedzieć, że dla kraju to za dużo powiedziane, ale dla elit politycznych, szczególnie tych skupionych wokół prezydenta Kuczmy. W latach 90. w Ukrainie tworzy się system oligarchiczny, mający do dziś ogromne wpływy system klanów. Najsilniejszy z nich to klan doniecki, którym rządzi Rinat Achmetow, najbogatszy Ukrainiec, z majątkiem wycenianym na kilkadziesiąt miliardów dolarów. Człowiek z bardzo tajemniczą przeszłością. Zaczynał u boku Achata Bragina, oficjalnie szefa firmy Lux i prezesa klubu Szachtar Donieck. Nieoficjalnie szefa donieckiej mafii. Grupa dorabiała się na niejasno przeprowadzonej prywatyzacji i przejmowaniu kontroli nad kolejnymi przedsiębiorstwami. W październiku 1995 roku Achat ginie w wybuchu na stadionie Szachtara.
gdzie tym razem wyjątkowo był bez Achmetowa. Wtedy stery obejmuje Achmetow. Pod koniec lat 90. przejmuje kontrolę nad wieloma strategicznymi przedsiębiorstwami w Donbasie. Do dalszej ekspansji potrzebuje wpływu na politykę. Jego politycznym dzieckiem zostaje Wiktor Janukowycz. To były kryminalista, 2 razy skazany za pobicie. Achmetow pomaga mu w zdobyciu posady gubernatora. Janukowycz staje się w zasadzie polityczną wizytówką klanu donieckiego. Podobne klany opanowują inne regiony Ukrainy. Biznes miesza się z polityką do tego stopnia, że w parlamencie wybuchają bójki deputowanych walczących o interesy swoich sponsorów. W 1999 roku Ukraina jest w głębokim kryzysie gospodarczym. Kraj, który 10 lat wcześniej był bogatszy od Polski, przespał całą dekadę. Kuczma rozumie potrzebę zmian. Pod koniec 1999 roku w roli premiera postawi na obiecującego technokratę, dotychczasowego szefa banku centralnego Wiktora Juszczenkę. To krok w stronę Zachodu. Rozpoczynają się reformy, dzięki którym Ukraina restrukturyzuje swój dług, porządkuje budżet oraz ogranicza biurokrację. Juszczenko na wicepremiera dobiera sobie Julię Tymoszenko, która ma uporządkować handel gazem. Nie jest to przypadkowy wybór. Była rasowym oligarchą ukraińskim, który dorobił się gigantycznych pieniędzy na pośrednictwie w handlu gazem. Tymoszenko, znając wszystkie sposoby na machinacje finansowe związane z handlem gazem, zaczyna wprowadzać regulacje, ograniczać machinacje finansowe. I to przyniosło jej bardzo dużą popularność, po pierwsze, a po drugie też przyniosło całkiem spore dochody do budżetu. Tak odważne wprowadzenie zmian sprawi jednak, że rząd szybko narobi sobie wpływowych wrogów. W lutym 2001 roku Tymoszenko zostaje aresztowana z zarzutami korupcyjnymi. 3 miesiące później Juszczenko jest zmuszony do złożenia rezygnacji. Odchodząc, zakłada własną partię. Jego miejsce zajmuje najpierw Anatolij Kinach, a rok później Wiktor Janukowycz. Teraz już szef partii regionów. Janukowycz stawia na zbliżenie z Rosją. Krok w stronę wschodu. W 2004 roku kończy się druga kadencja Kuczmy i nadchodzi czas wyboru jego następcy. Społeczeństwo Ukrainy stanie przed wyborem. Juszczenko czy Janukowycz? Wschód czy Zachód? Kuczma oficjalnie poprze Janukowycza, ale do gry wejdzie jeszcze jeden, poważniejszy zawodnik. Władimir Władimirowicz Putin. Владимир Владимирович Путин. Владимир Путин молодец, политик, лидер и борец. Наш президент страну поднял, Россию Путин не предал. W Rosji po latach upokorzeń prezydentury Jelcyna do władzy dochodzi Władimir Putin, mający wizerunek silnego przywódcy. Говорят, что за ним вообще нет никаких имиджмейкеров, никого. Да нет, конечно. Сам все. Да никаких, абсолютно. Но он способный, слушайте, конечно. В этом смысле да. To fragment wywiadu z wieloletnim przyjacielem Putina, miliarderem Sergiejem Pugaczowem. Według niego Putin już wkrótce po przejęciu władzy zdecydował się odchodzić od demokracji. И он мне говорит, слушай, вот что ты все вот там, вот народ, свобода, демократия, вот это вот все, вот так должно быть, то-то, то-то. Он мне говорит, ты знаешь, вот мы где были вот сегодня? Я говорю, ну, в Лавре. Он говорит, ну да, а вот ты знаешь, как там было все? Я говорю, ну как, ну служба, наверное, что там было-то? Ну знаю, наверное. Он говорит, какая служба? Он говорит, мы приезжаем, там человек 50 тысяч на площади, как селедки в бочке. Я говорю, и что? Он говорит, и менты стоят. И вот они коридор вот держат, вот просто сцепились руками и не могут удержать. А люди ломятся. Я говорю, да ладно. И что, прям так нападают? Он говорит, не нападают. Руки целуют. А он говорит, а менты их дубинками лупят в это время. И пинают, отгоняют, и лупят. А они в это время под ударами лезут, за руку хватают и целуют. Класс. И он говорит, а ты мне говоришь про демократию. Им царь нужен, они царя хотят. Они царя хотят. А ты говоришь, и вот ты не прав. Putin przywraca Rosji imperialne tęsknoty i szybko zaczyna spoglądać poza granice swojego kraju.
Jak sam stwierdzi, Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Putin chce odbudowania rosyjskiej strefy wpływów i wizja prozachodniego Juszczenki jako prezydenta Ukrainy nie jest mu na rękę. W wyborach oficjalnie popiera więc Janukowycza. W kampanię polityka zostają wpompowane w zasadzie nieograniczone środki finansowe. Діти будуть пишатися Україною. Дитячі долоні будуть в надійних руках. Віктор Янукович. Jednak nadal nie będzie to pomagać w sondażach. Juszczenko jest po prostu bardziej popularny. To z nim większość Ukraińców wiąże nadzieję na przyszłość. Dlatego jego przeciwnicy postanowią go otruć. Перші виразні симптоми захворювання з'явилися пізнього вечора 5 вересня. І вже вночі Віктор Андрійович Ющенко відчував значне погіршення загального стану, почалася сильна рвота, біль розповсюджився по всьому тілу. 10 вересня о 1 годині 17 хвилин ночі Віктора Ющенка було доставлено до Віденської клініки Рудольф Інерхаус. В нашей позавчерашней программе мы представили список из 10 наших утверждений, которые базировались на документах клиники и заявлениях ее врачей. Все утверждения сводятся к одному. Ющенко и его команда беспардонно лгут. Они лгут, когда говорят об умышленном отравлении. А это или нарушение диеты, или пищевое отравление, которое вполне возможно, или же действие алкогольных напитков. I blinami można otrawиться, смотря сколько съешь. W 2009 roku pismo The Lancet opublikuje dokładne dane w tej sprawie. Wynika z nich, że Juszczenko został otruty toksycznymi dioksynami pochodzącymi z laboratorium. Ich stężenie w organizmie polityka przekraczało normę 50 000 razy. Wiktor Juszczenko uniknie śmierci, ale skutki otrucia będą poważne i będzie musiał zmagać się z nimi do końca życia. Do you think that Vladimir Putin himself gave the order for you to be poisoned? Ну, на це питання у мене є відповідь, але я її не можу оголошувати. Po leczeniu w Austrii Juszczenko wraca do kraju i kontynuuje kampanię. Gdy okazuje się, że nieudany zamach poprawił jego pozycję w sondażach, sztab Януковича ogłasza, że ich kandydat również został zaatakowany. Йшла інформація, що на прем'єр-міністра України в Івано-Франківську вчинено замах. В нього кинули важким і тупим предметом. Потім предмет був просто важким, а потім прес-служба просто замовкла. До вечора не було жодних подробиць, сказали, що єдине, що Віктор Янукович перебуває в лікарні. Але я жалію цю молодь, яка це зробила зі мною. У мене немає до них питань. У мене є питання до цих вождів, до оточення Ющенка, які їх підштовхнули на це. Zachowało się tylko jedno nagranie z tego zamachu. І ми подивилися тоді на повільному, покадровому перегляді, що ніякого важкого, власне, предмету не було. Що було звичайне яйце. Pierwsza tura wyborów kończy się minimalną przewagą Juszczenki. Он потратил огромные деньги на предвыборную кампанию Януковича. И деньги, конечно, раздербанили. Но вопрос даже не в этом. То есть его просто не избрал народ. Но для Путина такого слова «нет» не существует. Какой народ? То есть вопрос, либо деньги украли, либо не доплатили, либо что-то не так. Również po drugiej turze okazuje się, że zwycięzcą jest Juszczenko. Україна проголосувала в другому турі за Віктора Ющенка. Національний екзит-пол показує перевагу пана Ющенка над паном Януковичем в 11%. Ющенко выиграл. Я еду как раз к нему. Посчитали, избирком, все, говорят. Вот. Я приезжаю,
Говорю, ну что, блин, избиратели, политтехнологи, избрали этого клоуна? Он мне говорит, какого? Я говорю, ну Януковича этого. Он говорит, конечно, избрали. Я говорю, в смысле, сейчас по радио объявили, все, он уже проиграл. Он мне говорит, прекращай это. Конечно, он выиграл. Я говорю, в смысле? Как выиграл? Все уже объявили, избирком посчитал, сказали, он проиграл. Он говорит, слушай, ты этим не занимаешься? Я этим занимаюсь. Он выиграл. The voting is over by 8 o'clock. So after 8 o'clock, the elections committees fix the number of participants. But suddenly, in Donetsk only, it increased by 1.2 million since 8 o'clock after midnight. They calculated, they saw that they have missing votes, so they made that fabrication. The country's election commission ignored reports of fraud, declaring Kremlin-backed Viktor Yanukovych the winner. Я зараз від всієї нашої команди звертаюсь до вас, щоб завтра о 9 годині ранку на площі Незалежності зібралося якнаймога більше людей. Zaczyna się pomarańczowa rewolucja. Na ulice wychodzą setki tysięcy ludzi. Ukraińcy pokazują, że nie pozwolą być pozbawieni własnego głosu. Здравствуйте, звідки ви? Зі Львова. Місто Радехів. Місто Радехів. А давно вже тут? Вже другий день, другі сутки. Дуже багато було таких. There were so many skeptical views that in the freezing weather and such cold, our people would stay at most 2-3 days. And there was great fear, and I felt it inside, as to how long people would be able to stand there. As one of the supervisors of Maidan, I can say that on the third day, we had offers from 35,000 Kievites who were ready to have people stay at their places. Total strangers, and they were ready to do that, just because we were fighting for the same thing. Такі, як я, сотні нас, тисячі, я не піду від ціля. Буду місяць сидіти, год, всіх приведу. Я їм дам. Ми будемо за Україну. Ви з малою дитиною, не холодно? Сина, тобі холодно? Мені теж не холодно. Protestujący zaczynają okupować rządowe i prezydenckie budynki. To sytuacja, w której tylko siła jest w stanie ich powstrzymać. Wśród mundurowych następują podziały. Подумайте чуть-чуть, що ви робите? Це ж наші батьки, сестри вон стоять, мерзнуть. Ви присягу на кому приймали? Ви приймали народу України. Це з вашої сторони просто присяги не прийняли, прийняли присягу їм, а не народу. Ви охороняєте. Кого ви там охороняєте? Вони сядуть на вертольот, поїдуть, а ви тут залишитеся, вам жити з народом. Як в тому дати дивитися в очі друг другу? Подумайте, подумайте. Служіть народу. Jedyną osobą, która może o użyciu siły zdecydować, jest cały czas posiadający władzę Leonid Kuczma. А я доручив 3 силовим міністрам піти на телебачення і звернутися до людей, і в тому числі до Майдану, сказати, сила застосуватись не буде. They said they would execute the order only if the president gives a direct order and only in writing, because they felt responsible for what might happen. And the situation was arranged so that Kuchma would have to write it and put his personal signature on the order to use force against the people. And of course, Kuchma did not risk that. Rozpoczynają się negocjacje prowadzone przy udziale zachodnich państw. Gdy wydaje się, że kompromis jest blisko,
Kuczma zostaje wezwany do Moskwy. Разговор шел о том, чтобы Леонид Ильич применил силу против протестующих для того, чтобы разогнать те демонстрации, которые заполнили Киев, и для того, чтобы обеспечить победу желаемого для Владимира Владимировича кандидата. Надо отдать должное Леониду Даниловичу, он отказался это делать. Я казав, подивитись на Майдан, хто там на Майдані. Там же дітей, знаєте скільки? Там школяри виводили, там, студентів і так далі. Що проти них застосовувати силу, а при температурі мінусовій, що ці саме водомети ці застосовувати? Я сказав, Україна не Росія, у нас зовсім інший погляд на розвиток, так сказати, України. Той Україні, яка була до виборів, її сьогодні не существует. Леонид Ильич твердо продолжает говорить: Украина другая страна, вы не понимаете, Украина другая страна. І ми розійшлися без всяких цих самих. Він, напевно, залишився при своїй думці, я при своїй. Ukraiński prezydent nie ulegnie i sprawa wyborów zostanie przekazana do Sądu Najwyższego. Ten unieważni wynik głosowania i zarządzi powtórzenie drugiej tury. Ostatecznie prezydentem zostaje Wiktor Juszczenko. Wydaje się, że to happy end i teraz Ukraina rozpocznie tak potrzebne reformy oraz drogę na zachód. Tak się jednak nie stanie. Przez następne 6 lat nadzieja związana z pomarańczową rewolucją wyparuje. Powodów jest kilka. Po wygranych wyborach prezydentem zostaje Wiktor Juszczenko, a premierem Julia Tymoszenko. Między tą dwójką dochodzi do sporów i walki o władzę. Dodatkowo w grze nadal jest parlament, w którym większość ma Partia Regionów. Partia Janukowycza. Sytuację komplikuje jeszcze bardziej chaotyczna reforma konstytucji, która doprowadza do tego, że te 3 ośrodki władzy nieustannie spierają się ze sobą wszystko i niewiele reform udaje się przeprowadzić. Należy też wspomnieć o Rosji, która stara się zdestabilizować Ukrainę, na przykład przerywając dostawy gazu. Russia has insisted its dispute with Ukraine is nothing more than about prices. It wants Ukraine to pay $450 for 1,000 cubic meters of gas this year, more than double the price than last year. Ukraine, which is struggling through an economic crisis, says it cannot afford that. W efekcie, gdy 2 lata po pomarańczowej rewolucji odbywają się wybory parlamentarne, wygrywa je Partia Regionów Janukowycza. W następnym roku siłą pomarańczowej rewolucji udaje się jednak skonstruować jeszcze raz rząd. Na jego czele staje Julia Tymoszenko. Skłócone siły pomarańczowej rewolucji łączy już tylko jeden cel – droga na zachód. W 2008 roku Ukraina składa oficjalny akces do NATO. Pomysł ma poparcie administracji prezydenta Busha. Your nation has made a bold decision. And the United States strongly supports your request. In Bucharest this week, I will continue to make America's position clear. We support MAP for Ukraine and Georgia. Podczas szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 roku przyjęty zostaje zapis mówiący, że przyszłość Ukrainy i Gruzji jest w NATO. I w tym samym roku wybucha wojna w Gruzji, gdzie rosyjskie wojska wchodzą do Osetii Południowej. Wojna nie trwa długo, ale otwarty konflikt na terenie Gruzji skutecznie blokuje od tego momentu wejście tego kraju do NATO. Na Ukrainie sprawę rozwiązuje Janukowycz, który w 2010 roku wygrywa wybory prezydenckie. Wkrótce po wyborach zawiesza rozmowy z NATO. НАТО. Я много раз на этот вопрос отвечал. Украина, как европейское внеблоковое государство, будет строить свои отношения с НАТО в соответствии с национальными интересами Украины. И так будет всегда. Задачу свою я вижу, чтобы отношения Украины и России сделали крутой поворот, правильный. Janukowicz buduje swój własny klan, tak zwaną familię, gdzie główne skrzypce gra jego syn. Starszy syn Janukowycza, Oleksandr, chirurg zębowy, tak zwany Sasza stomatolog, który właśnie on i jego otoczenie, też młodzi stosunkowo ludzie, zaczęli tworzyć tak zwaną rodzinę i zaczęli też korzystać z tego państwowego tortu.
Podobnie jak Kuczma, Janukowycz stara się kluczyć między wschodem i zachodem. Maska opada w 2014 roku. President Viktor Yanukovych has said he's only suspending, not cancelling Ukraine's planned deal on closer ties with the EU and still intends to sign an agreement at a later date. Prezydent Ukrainy odmawia podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. To oznacza koniec ukraińskiej drogi na zachód. Na ulice Kijowa wychodzą studenci, którzy zaczynają protestować przeciw decyzji prezydenta. Swoją przyszłość widzą w Europie. Tym razem jednak decyzja o użyciu siły leży w rękach Janukowycza i podejmuje ją bez wahania. Obrazki pobicia studentów są szokiem dla Ukraińców. Efekt jest odwrotny od zamierzonego. Na ulice Kijowa wychodzą setki tysięcy ludzi. Rozpoczyna się Euromajdan. Władze opłacają tzw. tituszki, czyli chuliganów, po to, by ci zaatakowali funkcjonariuszy Berkutu, aby dać im pretekst do ataku. Jeśli ktoś jednak liczył, że Ukraińcy nie staną do walki o swoje, był w błędzie. Na ulicach Kijowa rozpoczyna się regularna walka. Do przesilenia dochodzi pod koniec lutego, gdy władza zacznie strzelać do protestujących. 20 lutego zastrzelonych zostanie ponad 50 ludzi. Unarmed protesters gunned down in the streets by the riot police who were retreating from Kiev's Maidan Square. By the end of the day, more than 50 people were dead, including 3 policemen. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? Kraj staje u progu wojny domowej. Część regionów wypowiada władzy posłuszeństwo. Janukowycz zgadza się na rozmowy i przyspieszone wybory. Protestujący z Majdanu odrzucają jednak te ustalenia. Tracący władzę Janukowycz nie wytrzymuje nerwowo i ucieka do Rosji. Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину под непосредственной угрозой своей жизни и жизни своих близких. Na Krymie wybuchają protesty prorosyjskiej ludności. Wkrótce pojawiają się tam tajemniczy żołnierze bez żadnych oznakowań, tak zwane zielone ludziki. Overnight, dozens of armed pro-Russian forces seized control of the international airport and military airport in Ukraine's Crimea region. A day after pro-Russian gunmen took over government buildings in the city,
and raise the Russian flag. 16 marca podczas referendum mieszkańcy Krymu opowiadają się za przyłączeniem do Rosji. Russia's President Vladimir Putin is signing a law to formally make Crimea part of the Russian Federation. Niedługo później, bo w kwietniu, w 2 wschodnich regionach Ukrainy rozpoczyna się rebelia. Prorosyjscy separatyści proklamują tam 2 republiki, Doniecką i Ługańską. Żądają niezależności od władz w Kijowie. Nowy prezydent Ukrainy Petr Poroszenko wysyła na wschód wojsko. Rozpoczyna się regularna walka. Do historii przejdzie zaciekły bój o lotnisko w Doniecku, gdzie ukraińscy żołnierze, nazywani cyborgami, przez wiele miesięcy będą odpierać ataki separatystów wspieranych przez Rosjan. А теперь огонь по Кадыровский! Separatystom dzięki wsparciu Rosji udaje się zachować kontrolę nad częścią regionów Donieckiego i Ługańskiego, gdzie powstają samozwańcze republiki. Poroszenko jest zmuszony do negocjacji pokojowych. Odbywają się one w Mińsku i z tego powodu ich ustalenia nazywane są Mińskim Protokołem. Według mińskich ustaleń zbuntowane regiony miały uzyskać znaczną autonomię. To duże zagrożenie dla Ukrainy. W ten sposób, za pomocą tych autonomicznych regionów, Rosja mogłaby nadal wpływać na wewnętrzną politykę Ukrainy. Mińskie ustalenia nie wchodzą jednak w życie, bo strony różnią się w interpretacji niektórych ustaleń. Na wschodzie Ukrainy od 2014 roku cały czas trwa stłumiony konflikt. Do dziś liczba jego ofiar to ponad 13 000 ludzi. Ta wojna ma jednak jeden ważny skutek. Jednoczy Ukraińców. Ukraina, pozbawiona najbardziej prorosyjskich regionów, staje się bardziej jednorodna i zdecydowana. Podpisany zostaje traktat stowarzyszeniowy z Unią Europejską. It recognizes the aspirations of the people of Ukraine to live in a country governed by values, by democracy and the rule of law. Od 2017 roku Ukraińcy nie potrzebują wiz, by wjechać do Europy. Rozpoczyna się żmudny proces reform. Problemów jest wiele, ale kierunek zmian się nie zmienia. Ukraina zmierza na zachód. I to bez względu na to, kto jest u władzy. Gdy wybory wygrywa Wołodymyr Zełenski, w pierwszą podróż udaje się do Brukseli. Ukraina staje się jednorodna. Patrząc na mapę ostatnich wyborów, nie widzimy podziału na wschód i zachód. Integracja z Unią pomaga gospodarce. Od 2016 roku Ukraina notuje niewidziany od lat wzrost gospodarczy. Nie ma wątpliwości, że kraj wymyka się Rosji, która nie ma nic do zaoferowania. Jej cała gospodarka warta jest tyle, co Belgia i Holandia. Po 20 latach rządów Putina obiecane imperium nadal jest jedynie PR-ową iluzją. W sytuacji takiej, kiedy jakby nie ma tej oferty, no to co pozostaje? Albo się wycofać, albo po prostu użyć ostatecznego argumentu, jakim jest brutalna siła. Putin zmienia narrację. W rosyjskiej telewizji prezentowana jest mapa dzisiejszej Ukrainy z zaznaczonymi, cytat, prezentami od Rosji. Według tej mapy rdzenne ziemie Ukrainy to w zasadzie kolor pomarańczowy. Вот почему Украина вышла из Советского Союза самой большой страной Европы, а не в составе нескольких областей вокруг Киева? Это большой вопрос. Задается этим вопросом и Путин. Послушай. При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода. А поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого союза. Ну, хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки od ruskiego narodu. W lipcu 2021 roku rosyjski prezydent publikuje esej, w którym stwierdza, że Rosja i Ukraina to w zasadzie jeden naród
i suwerenność Ukrainy jest możliwa tylko w partnerstwie z Rosją. W tym samym czasie Rosja zaczyna przenosić coraz więcej swoich sił na granicę z Ukrainą. Sytuacja zaostrza się w grudniu, gdy Rosja przedstawia swoje żądania. Russia demands guarantees from NATO that it will never allow Ukraine to join and that it will roll back its military deployments in Central and Eastern Europe. Chcąc wycofania wojsk z środkowo-wschodniej Europy, Putin powołuje się na zapewnienia, jakie miała uzyskać Rosja jeszcze w latach 90. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули, просто нагло обманули. А потом начали расширять НАТО на восток. Ну, естественно, мы же говорили, не надо этого делать. Вы нам обещали не делать. А нам говорят, а где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше. Плевать мы хотели на вашу озабоченность. Rozpoczyna się seria negocjacji. What's up? How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have a good trip? Very good. Detali tych rozmów możemy tylko się domyślać. Podczas spotkania szefa MSZ Rosji z szefową MSZ Wielkiej Brytanii kamery tuż przed opuszczeniem sali zarejestrowały tę wypowiedź rosyjskiego dyplomaty. Okay, you did it for the media. Now that the media has left, what would you like to start with? W połowie lutego dochodzi do zaognienia sytuacji w Donbasie i wymiany ognia. Choć to Ukraina jest ostrzeliwana, rosyjska propaganda mówi o ataku na Donbas. В результате артиллерийского обстрела поселка Шахты Трудовская погиб мирный житель. Известно, что он стоял на остановке в ожидании автобуса, чтобы ехать на ночную смену на шахту. Также в результате обстрелов пострадало 2 школы в этом районе. Выбиты стекла, видно, что осколками засыпаны все полы в классах и коридорах. Сообщается, что в результате обстрелов погиб военнослужащий ДНР. Народная милиция была вынуждена открыть ответный огонь. 21 lutego Putin uznaje niepodległość 2 zbuntowanych republik. W specjalnym orędziu do narodu mówi, że współczesna Ukraina powstała tak naprawdę dzięki Leninowi. Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. А сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Wieczorem 23 lutego zbuntowane republiki wystosowały prośbę do Rosji o pomoc wojskową. W Nowym Jorku zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ, by spróbować zapobiec wybuchowi wojny. W trakcie tych ostatnich dyplomatycznych wysiłków w środku nocy Władimir Putin ogłasza atak wojsk rosyjskich. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Должен обратиться и к военнослужащим вооруженных сил Украины. Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий.
Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан. It's too late, my dear colleagues, to speak about de-escalation. Too late. The Russian president declared a war on the record. Should I play the video of your president? Ambassador, shall I do that right now, or you can't confirm it? Do not interrupt me, please. Thank you. Then don't ask me questions when you are speaking. Proceed with your statement. Anyway, you declared the war. It is the responsibility of this body to stop the war. So I call on every one of you to do everything possible to stop the war. Or should I play the video with your president declaring the war? Опять я вынужден сказать. Against, I must say that I thank the representative of Ukraine for his statement, and the questions, I wasn't planning to answer them because I've already said all I know at this point. Waking up Minister Lavrov at this time is not something I plan to do. You said the information that we have will be something we provide. And this isn't called a war, this is called a special military operation in the Donbass. Call Putin, call Lavrov to stop aggression that you launch on my people. There is no purgatory for war criminals. They go straight to hell, Ambassador.